ogólnie, moi drodzy, czy jeżeli im się uda zmienić ten rząd dotychczasowy, ten, który funkcjonuje tutaj, to czy będzie lepiej? My name is Yama Baji. I live in Senegal. But I poznałem takiego, w ogóle 3 rzeczy, które tknęły mnie bardzo. Pierwsza rzecz, nie ma tutaj pieniądza, o tym już wiemy, więc jak oni to rozwiązują? Rozwiązują to mianowicie w ten sposób, że jak ma rodzina teren, to robią taki koedukacyjny duży dom, w którym wydzielają pokoje. I jak jest potencjał na małżeństwo, to taka parka dostaje pokój, a jak dostaje pokój, to dostaje prywatność, a jak dostaje prywatność, to dostaje możliwość spłodzenia dzieci. To jest jeden. Drugie, moi drodzy, to jest to, że u nich ciężko jest o deprechę. Ciężko, ponieważ już wam mówię, cały czas coś się dzieje. Dzieci, cały czas coś się dzieje, jest robota. Nawet jeżeli ktoś myśli, że nie ma roboty, to i tak ma roboty, bo są dzieci. Więc to jest dość ciekawe. No i trzecie spostrzeżenie jest takie, moi drodzy, że zapomniałem. Ale kamera mi się popsuła, więc miałem prawo zapomnieć. Jadę teraz... Dobra, aha, jeszcze poznałem kumpla, bo jak w taką rodzinę wbijasz, no to poznajesz dużo ludzi. Poznałem kumpla, który był 8 lat w Anglii, świetnie mówi po angielsku, tutaj mieszka. 8 lat rodziny nie widział, ale tak się dorobił, że teraz mógł sobie pozwolić na to, żeby kupić tutaj chatę i żyć na dobrym poziomie. Tyle z dzisiejszego początku dnia. Żyć nie umierać, kierowniku. No parle français? No, nie mówimy po francusku. Senegal jest kolonią francuską, więc tutaj francuski wymagany. Poziom kierowniczy francuskiego -12. Ale się dogadujemy. Do celu. Przybierzeli do Betlejem pasterze. Tak, chciałem zwrócić na to uwagę, że jest tutaj sporowato chrześcijan. Kościoły są. Wczoraj nawet zapakowałem do kościoła. Elo dziku! Zapakowałem do kościoła, ale nikogo nie było. Warto zwrócić też uwagę, że w Senegalu ludzie wysocy i szczupli. Chudzi. Tak jak do mnie mówił, że ja chudy. A ja nie chudy, tylko wysportowany. No oni też wysportowani. Dzień się rozpoczyna. Ale ładne dziewczyny. Na szczęście Hania tego odcinka już nie obejrzy, to będzie tam z 10. Ona mówi, że ty, Tomek, za dużo robisz tych odcinków. A ja myślę sobie, a gdzie tam? Jak nie ma do kogo pogadać, bo francuskiego nie znasz, to do kogo masz gadać, jak nie do kamery? O, jaka suknia. No proszę, na rynek pali. A co jest i szeryf? Szeryf z 13. Posterunku. Ty, bankomat. Ale faza bankomat tam był. Ale tutaj gęsto. Wszystko kupisz. Kurczę, że no kamera, ten selfie stick mi się zepsuł, to żenua. Ale zaraz do tego ziomka dojadę, to kupię super glue. Taśma izolacyjna i super glue i wszystko będzie dobrze. No, kolega, moi drodzy, się dorobił w Anglii. No i jest na takim lepszym osiedlu tutaj. O kurde, naprawdę się dorobił na te warunki senegalskie. O, thank you. Witam serdecznie, kierownik się kłania w gościnie u mojego ziomeczka, który był w Anglii lat 12 w sumie, czyli cała masa życia. Jako kierowca ciężarówki dorabiał tam legalnie, podkreślam legalnie, co jest bardzo ważne. No i jest tutaj poważanym przedsiębiorcą, który zajmuje się transportem towarów z kraju do kraju, przeróżne strony, więc mam naprawdę takiego solidnego zawodnika, jeżeli chodzi o oprowadzanie. Postaram wam się pokazać tutaj niewielkie miasto i okolice. W sumie nie wiem, co się uda pokazać, bo to wiecie, takie trochę palcem po piasku pisane, co się uda, co się nie uda w Afryce.
Dobra, bądźcie ze mną i ruszamy. Moi drodzy, zapomniałem powiedzieć, że jesteśmy w Big Nona. Ja z tym francuskim to normalnie mam tego. Normalnie mam Big Nona. No nie potrafię dobrze wymówić, tu koleżka się ze mnie troszkę nawija. Kupiliśmy kartę SIM tutaj u koleżanki, machnęła na paszport. Słuchajcie, 17 GB załadowałem 80 zł. Drogie jest wrzucanie odcinków, strasznie drogie, 80 zł i słuchajcie, w każdym kraju będę musiał wydać co najmniej z jakieś 150 zł, żeby wrzucić wam 5 odcinków. Autentycznie, bo te odcinki są bardzo powiedziałbym syte, grube, ciężkie i no niestety trochę to kosztuje, ale no mam nadzieję, że odcinki wam się podobają i zostawiajcie po sobie ślady. Jaki ten? Salam alaikum. Ja powinienem zamiast tutaj kierownik zamiast bez. Afryka, very nice. Dużo pierdółek takich z Chin, moi drodzy. Światełka, nie światełka. W sumie jakby coś się tutaj zepsuło przy kamerze, z takich dodatkowo nie mówię o kamerze, bo kamery tutaj takiej nie kupię niestety, to powiem wam, że tutaj można spokojnie sobie kupić. Patrzcie, jakieś LEDy, nie LEDy, kurde, jakbym dowalił to do kamery, to bym mógł w nocy kręcić jak ta lala. Czapeczkę jak chcesz kupić, to kupić możesz. Możesz kupić Kinga, możesz kupić tutaj. Koleżka troszkę się splął, żeby go tam nie kręcić. Oj. Tutaj spadła, no. Sorry. Położę tutaj. Kolega wkurzony. Przyszedł i się rozrzuca, co? Diora możesz kupić. A tutaj zobaczcie. Dworzec samochodowo-autobusowy. Jakie furki mają. Peugeotik nowy, ale trzeba było... Hello. Here, only car. Zobaczcie, tutaj koleżka ma na aucie Bambę, ale za cholerę nie wiem, ale zobacz jakie futro jest tutaj odwalone. Jakie futro. I tutaj jeszcze ten Taliba. Co oznacza Taliba? Nie wiem. Czejkę. Foula. Tutaj jakiś cygan narysowany, nie no, bez przesady, no, bez obrazy dla cyganów. Tak się wiesz, w cudzysłowie proszę to przyjąć, bez żadnych spinek. Jeżeli litr paliwa kosztuje 1000 cefa, 1000 cefa to jest, moi drodzy, 7 zł? Co? Mordo, 7 zł? 1 liter, 1000 cefa? Się nie dogadamy. Muszę tu koleżkę zapytać. This is expensive? Very expensive. Very expensive. Very expensive. For Europe also is expensive. It's the same price in Europe. Yeah, man. What can 7 we z do? kawałkiem. Wow, it's the same price in Poland. Yeah, man. It's the same Crazy. price. We are suffering. We don't know how to do to make it easy over here. Wow. Yeah. Słuchajcie, to jest rozbity system. And after you go To jest take the 7 zł. To jest, kurczę, to jest... Słuchajcie, diesel tańszy. Diesel, 755, czyli to jest tak, czyli to jest, moi drodzy, proszę ja was, 5 zł. 5 zł będzie. Trochę taniej, temu na diesel ładują. Koleżka do motora. Temu motorami jeżdżą. we got gas, we got everything, yeah. For all the time they put the price up. And you're not gonna know why they put the price up. You know what I mean? Yeah. So Słuchajcie, tutaj są nasiona baobabu, zarąbiste, te białe takie, to jest taki nalot, który wrzuca się do wody, moi drodzy, no i z tego powstaje zarąbisty sok do tego, żeby w gorące, tak upalne dni można było sobie się napić. Jest oczywiście dużo takich w ogóle leczy symptomów zdrowotnych, ale faktycznie bardzo mocno tutaj jest używany w medycynie niekonwencjonalnej. Pipé, No, what is this? médicament. Medicama. Oui. Tu, Non. medycyna jakaś. we didn't get it. Do picia? Donc kay def lii pour suukar. You know this one here. Yes? They're using for people who have diabetes. Diabetes. Yeah, it's Cukrzyca. it's African medication. Okay. African To medical. drink like Yeah, tea? drink it. You're gonna put it in the water like tea. It's put the sugar down. Dobra. C'est wolfora. Wolfora. Słuchajcie, na cukrzycę tutaj już wam tłumaczę. Pipé. No. Maintenant tu fais. I to się pije na cukrzycę, żeby
czyli cukier. Nieźle. Widzicie? Nie ma leków, nie ma pieniądza na leki, to naturą się podpierają. Tłuszcz palmowy, proszę bardzo tutaj. Tutaj jest cytryna, a tutaj jest jakaś turkonela, ale nie wiem co to jest za wyciąg, niestety kolega nie potrafi wytłumaczyć lepiej. Ale też działa jako medycyna tutaj na jakieś schorzenia. Przeważnie mają tutaj problem, moi drodzy, z czym? Z cukrzycą. Niczym z innym. Cukru to jedzą mega dużo, co się później przykłada, wiecie, na zły stan uzębienia, na... O, chińska. Na zły stan uzębienia i po prostu, wiecie, na rozwalone organy od środka. Tak, to są od orzeszków ziemnych, łodyżki, je suszą, polewają wodą i dają na przykład zwierzętom. For donkey also. Yeah, donkey, everything. Wszystko, żeby mogły sobie zjeść coś. Zobaczcie, jak Animals przywiązany. gonna eat it, just like dogs, other things, but all the animals eat it. No, dogs don't eat it, no. Tylko, okej, czyli kozy, osły jedzą takie, wiecie, takie odpady, no. Więc tu się wszystko przetwarza. Tutaj wszystko The idzie... bag is 4,000 over here, sometimes 4,500. 4000 one bag. Yeah. 4000 jeden worek, to będzie 35 zł. Pytają, czy chcę tego. Nie, tutaj. Pytają, czy chcę, wiesz, czy chcę osła kupić, ale mówię, że się śmieję, że nie za bardzo. Powiem wam, że trudno się kręcić tutaj materiał, bardzo trudno. Ludzie ganiają, jak widzą, wiecie, do tego białego jeszcze z kamerą. Niestety, nie jest łatwy chleb poprzedni tutaj w Afryce robienia filmów. Słuchajcie, kolega tutaj wytłumaczył, Yeah, they got different że style. different też mają. Mają i też inne. Chodzi o, no nie wiem, powiem tak, no zabezpieczenia. Nie chcą bardzo często używać ze względu na to, że jeśli będą to używać, jest takie przekonanie troszkę, że jak będą to używać, to później nie będzie dziecka. Co jest oczywiście, wiecie, błędne, bo to w ogóle nie ingeruje, to po prostu, no co ja wam będę mówić, wiecie, więc taka sytuacja. Ale jeżeli ktoś ma na przykład męża bądź żonę, no to w małżeństwie nikt się tym nie przejmuje, moi drodzy. Wiecie o co chodzi. Tutaj trzeba być szefem. Ten ziomek po prostu zatrzymał typa, wyciągnął mu hajs z tego, wyciągnął mu hajs z portfela i poszedł, kupił nam napój, zdrówko. No mówię wam, tu trzeba wiedzieć jak się obchodzić. Trzeba być głośnym, trzeba wiedzieć jak się obchodzić, trzeba znać ludzi, trzeba się przywitać. Warsztat mechaniczny, tutaj motorki sobie robią, a koledze tutaj plastik pękli, teraz naprawia, o, zobaczcie, rozgrzewa nożyk, no i przygrzewa, no i dziurę załata, nie? Oczywiście nie będzie to chyba jest od płynu chłodniczego, nie jestem specem. Zobaczcie, proszę bardzo. Widzicie? Potrzeba matką wynalazków. Prawda 100%, która u nas już zanika ze względu na to, że my jesteśmy leniwi. Wolimy pójść kupić nowe niż naprawiać. No, to jest fajne. A tutaj zobaczcie, warsztacik, tu przejdę, mają wszystko. Jak coś się zepsuło, to proszę cię, nawet manetki na motor możesz sobie kupić. Przyjeżdżasz, sprzęt, usługa, narzędzia, wszystko jest. Proszę ja was. No i najważniejsze, wszystko widać z ulicy. Transport, lokalny autobusik. Teraz wyobraźcie sobie, że jest wypakowany po brzegi tam na górze towarem, a nawet ludźmi. Jedziecie full. Nie tylko miejsca siedzące, ale też miejsca stojące są wypełnione, bo tutaj nikt, moi drodzy, nie zwraca uwagi na to, czy ktoś siedzi, czy ktoś stoi. Ważne, aby być w środku. Zobacz, tak wygląda fryzjer. Tak wygląda fryzjer, no. Kolega się pluje, że nie można wejść, ale nie będę wchodzić. Around here, you know what I'm saying? I'm This here, is I'm you, here, yeah. like boss. I'm here. Okej, tu I'm koleżka here ma with swoje my wife, you know what I'm foty, saying? tu ciągnie za dreda. Yeah, with my Wow, wife. You know. beautiful. I'm here This is from Senegal. Senegal, I'm here too, you know what I'm saying? Okej, jakiś taki... I'm here with my son, you know what I mean? Jasny, no. Okej, a tutaj Little fryzurki. cultural, you know? Fryzurki, moi drodzy. Tutaj cały sprzęt Yeah, man. do ogarniania. Idziemy. Thank you. Idę dalej. Dziewczyny. Dużo dziewczyn jest.
Dużo dziewczyn, można by było się zapoznać, można by było tutaj zostać. Bardzo chętnie by przyjęły, nawet jeśli by w domu miały być ze 2, 3, a nawet 4, moi drodzy. Niestety ten biały kolor skóry mocno przyciąga, no i nie da się tego ukryć. Siedzimy u kumpla na chacie. Słuchajcie, sytuacja taka, że w Senegalu teraz jest ogólnie jest bardzo taka wzburzona sytuacja rządowa, bo jest Maci, first prezydent? Matiza, nie mogę nigdy zapamiętać tego prezydenta. Matiza jest prezydentem. I tak jak pokazywałem wam wcześniej na tym odcinku, że ceny paliwa bardzo poszły, ludzie są wkurzeni, a to jest pretendent na drugiej partii wiodącej na prezydenta. No i on tam, powiem wam, że ciekawie jest w ogóle, bo tutaj w Senegalu walka o stołek prezydenta idzie online. Zobaczcie, to jest transmisja na żywo, tak jak z kierownikiem czasami macie, tylko to jest wyższego szczebla. Jeszcze będę musiał się do tego, wiecie, jak to się mówi, przyzwyczaić, żeby robić transmisję na żywo z prezydentem, ale tutaj jest autentycznie walka w internecie o stołek, o przekonanie ludzi i o zdjęcie wiodącej władzy. Zobaczcie, jaki byk po lewej tam stoi w takiej szarej bluzce, ten. No tak dziwnie wygląda, u nas to by inaczej wyglądało i do tego jeszcze prezydent jest własnym kierowcą własnego auta. U nas w Polsce by to nie było do pomyślenia. You know why? You know, thingy people. Here? Yeah. Naprawdę? You know, policemen, they go. I think it's gonna be that all the time. Słuchajcie, sytuacja taka, że te zamieszki, które wam pokazywałem w ogóle w telewizji, to są też tutaj, w tej miejscówce. I tutaj na grubo się dzieje, policja też lokalnych mocno tłumi. No, ja tutaj z kumplem, to tutaj możemy, wiecie, iść, ale normalnie to by mnie już tutaj pogonili szybciutko. Zobaczcie, gwardia jeszcze jest, no jest gruba, mówił, że strzały były w ogóle. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. Kolega nie chce iść tam dalej, mówi, że się, wiesz, boi, że go znają, ale zobaczcie, po lewej policja, drugi wóz, uzbrojeni, także można było odpierać ataki. No więc jest grubsza akcja. Zaraz się tam pofatyguję, solówkę zrobię. Jak coś, to po prostu będziemy spierdzielać, nie? To dopiero będzie rekord w bieganiu na 100 metrów. Właśnie, chyba tam opony nawet palili. To strasznie się dymiło jeszcze kilka chwil temu. Miejmy nadzieję, że jeszcze uda się coś tam, wiesz, zobaczyć, bo te manifestacje to są trochę taka szybka akcja. Ludzie wpadają, palą wszystko, co tylko można. Elegancko, przynajmniej. Tańcze, chłopaki, elo. Chłopaki mnie nakręcili, zrobiłem im trochę kontentu, żeby, wiecie, mogli troszkę, wiecie, pokręcić, coś tam pewnie wrzucą na TikToka. No więc jak będziecie przeglądać senegalskiego TikToka, to możecie kierownika zobaczyć, jak sobie tańczy na senegalskiej drodze. O, tam już widzę jakiś taki większy tłum, więc trzeba się załadować. Najgorsze, wiecie co jest? To, że niestety nie mogę się wtopić w tłum, ponieważ bardzo mocno się wyróżnia, wiecie, wysoki, biały, jeszcze do tego broda, co nie jest tutaj, jak zauważycie, czymś popularnym na dobrą sprawę. No u nich broda nie rośnie, nie? Włos może jeszcze porośnie, ale nie broda. Wiecie jak to jest, jak w momencie, kiedy się tak jakby udzielasz w bólu ichniejszym, no to oni są z tobą. Więc no, z jednej strony ja troszkę idę tam, wiecie, zobaczyć i się z nimi trochę tak jakby utożsamić w tym bólu, bo ja jestem w stanie sobie, zdaję sobie sprawę z tego, z czym oni się, salam alejkum, z czym oni się teraz zderzają. Koleżka w ogóle cichutko, no nie mogą mi, no prawo medialne, prawo kierownicze nie mogą mi zabronić kamerować. Moi drodzy, to jest właśnie podróż, to jest właśnie szukanie guza, no. Nie no, się śmieję. Ładujemy, ale wszyscy tam ten siemandero, wszyscy moi drodzy stoją i wyglądają, co się dzieje, co się podzieje. Proszę bardzo, manifestacja, coś tutaj spalili na tym, coś tutaj wysadzili. No wysadzić to może nie wysadzili, ale spalili ewidentnie. Coś tu się podziało. My przeskoczymy sobie, moi drodzy,
i zobaczymy, co się tam dalej dzieje. Ale przeważnie te zamieszki są takie, powiedziałbym, tak jak wspomniałem wcześniej, szybkie, dynamiczne, więc to się przemieszcza w kierunku miasta jeszcze bardziej. No nic, idę. Ludzie idą, inni spękani stoją, wystraszeni. Dziwna taka, powiedziałbym, sytuacja. Zobaczcie tutaj po lewej. Dobra, udało się dojść do manifestacji. Nie wiem ogólnie, moi drodzy, czy jeżeli im się uda zmienić ten rząd dotychczasowy, ten, który funkcjonuje tutaj, to czy będzie lepiej. Zobaczcie, kto ma jaja? Kobiety. Makisal? Down. Down. Out. 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 Makisal out. Mambainya no good. Okay. Gouvernement Makisal no good. Czyli chcą całkowicie aktualnego prezydenta wywalić. Walczą. Zobaczcie. Chcą aktualnego prezydenta totalnie odciąć i walczą o Songo. Kobietki chciały mnie troszkę spacyfikować, ale zrozumiały, że ja chcę na dobrą sprawę troszkę nagłośnić tą sytuację i pokazać wam prawdziwą twarz. I zobaczcie, kto ma jaja w Senegalu? Ogólnie w większości krajów w Afryce niestety kobiety mają większe jaja niż mężczyźni, moi drodzy. Dobra, teraz wszystko rozumiem. Chodzi o to, że kobiet tutaj nie zranią, nie będą do nich strzelać, tylko po prostu będzie to bezpieczniej, a mężczyźni z innych stron walczą, jak podpalają jakieś różne rzeczy, wiecie, cuda robią. No naprawdę, jakoś to podzielili tak, żeby obrażeń nie było. Gdyby były kobiety i mężczyźni, mogliby zacząć strzelać, załóżmy też do kobiet i kobiety mogłyby ucierpieć. My name is Yama Baji. I live in Senegal. We are very tired. We want Ousmane Sonko to be a president tomorrow because people are tired. People are suffering. People are suffering. Look at the women. People are not eating. People are not drinking. There is no water to drink. There is nothing to eat. We are tired. Look at the women. And they are beating us. You see what they are doing. I cannot speak English very. I can just speak few English. We are tired of Macky. Let Macky go off, and Ousmane be our president. That's what we need. Pani tutaj nawet wodę daje, wspiera protest, podaje wodę manifestującym. Policjanci bardzo delikatnie tutaj podchodzą do sprawy. Kobiety też bardzo spokojnie podchodzą. Ale powiem wam, że energia tutaj tak rośnie. Powiem taka, wiecie, że to może wybuchnąć. Czuję normalnie adrenalinę. Czuję, że to może po prostu buchnąć. Kobiety bardzo się zaangażowały. Sytuacja taka, takie krótkie podsumowanie. Panie bardzo się ucieszyły, kiedy zobaczyły białego wśród swoich szeregów, bo to oznaczało, moi drodzy, że świat, że wy dowiecie się, co dzieje się w Senegalu. Kobiety tam, te na przodzie, widać, że są bardzo takie open mind, z otwartym umysłem i chcące też pokazać swoją siłę, zdjęły też dolne części ubrań, no i żeby po prostu zamanifestować swoją siłę w społeczeństwie muzułmańskim, ale też tutaj w kraju, w Senegalu. Zobaczcie, jak ludzie walczą o swoje, ale jest to ciężkie, bo tak na dobrą sprawę ciężko jest oderwać świnię od koryta niestety. I tego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć. To zresztą widać też w Europie. I to, że też jestem tutaj, sprawia, że te panie są też bezpieczniejsze. Ze względu na to, że kamera w dłoniach białego człowieka to jest cholernie wielkie narzędzie w oczach przeciętnego, czarnoskórego Afrykanina. Moi drodzy, bo wiedzą, że my mamy, oni są świadomi, że my mamy siłę.
oni jak patrzą na mnie, to oni wiedzą, że ja mam siłę. Niestety w Afryce, moi drodzy, z tego, co mi się wydaje, jestem w stanie wysnuć takie odważne argumenty, w sensie stwierdzenia, co będzie w najbliższej przyszłości. Powiem wam, że w każdym z afrykańskich krajów będzie jakiś pucz, będą próbować walczyć o lepsze jutro. No bo wiedząc, co jest w Europie, patrząc, że w świecie jest lepiej, wygodniej, lepiej się żyje, oni też chcą zmian. A tutaj już wiecie, to wyciskanie do cna to już się skończyło. Afryka coraz bardziej świadomi swoich praw, coraz bardziej świadomi tego, co im się należy, walczą. I będzie coraz gorzej, moi drodzy. Będzie coraz gorzej. Niestety też trzeba powiedzieć, że ogólnie kręcenie w tego typu sytuacjach, zwłaszcza w Afryce i zwłaszcza jak jest solówka, czyli jesteś sam, to jest wymagające, powiem wam szczerze. Można guza złapać, bo tymi ludźmi naprawdę taka adrenalina, trzyma ich adrenalina i no nigdy nie wiadomo, co na dobrą sprawę, wiecie, może paść danemu człowiekowi do głowy, nie? Dzisiaj bez energii, teraz bez energii, jest 23 już. Będę pomału się zbierać w kierunku południowym. Może jeszcze jutro się coś uda ponagrywać, ale tak to się ogólnie zbieram w kierunku południowym. Zdradzę plan i będę jechać w kierunku Gwinei-Bissau. Pod warunkiem, że uda mi się zdobyć wizę. To wiecie, w Afryce wszędzie, gdzie nie pojedziesz, trzeba mieć wizę. No i te wizy są kosztowne, no. Nie ma co ukrywać. Do kolejnych krajów będą to wizy o wartości $100. To jest 460 zł. Dużo, nie? No właśnie. No nic, ja się zbieram. Proszę zostawić po sobie ślad węglowy, bo zmęczony jestem. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Serdecznie pozdrawiam z Senegalu. I do usłyszonka. Siema, cześć.